No gratul JBL-ek! Toyotko, lubię cię! Przecież oni ci nie odpuszczą. Słuchajcie, dorwałem CHR-kę hybryda 2.0. O, jestem strasznie podjarany! To jest w zasadzie najnowszy model. Auto ma przejechane raptem 10 000 kilometrów. Pierwsze wrażenie jest takie, że tu mamy dbałość o te szczegóły. Matko kochana, jak ta Toyota jest wykonana! Migaczyk, zupełnie nowe doświadczenie dźwiękowe. Lekko wkurzające bym powiedział, ale to chyba tylko dlatego, że po prostu lubię te inne. Pierwsze wrażenie, tak jak mówię, jest niesamowite. Wchodzisz jak do auta premium. To, czy to jest ekoskóra, czy nie, no to trzeba by doczytać, ale powiem szczerze, że będzie się bardzo, bardzo brudzić, no ale przecież nie każdy żry krosanty w samochodzie. Dupkę mi tu grzeje, łapki mi tu grzeje, jednostopniowe jest grzanie kierownicy. Niestety słyszę szumy toczenia i to takie przy prędkościach toczenia dosłownie. Buja to się. To się musi bujać. Już słyszę, że mam wrażenie, jakby między mną a silnikiem nie bardzo było dużo wygłuszenia. Przychodzi mi do głowy, że lubię, dlatego że błyskawicznie słyszę, co się dzieje w silniku w momencie, kiedy puszczam albo wciskam gaz. I to powoduje, że czuję się z tym samochodem tak blisko. Od razu złapałem z nim nieopisaną więź. Tutaj mamy takie lekkie zakochanie od pierwszego wjęzenia w jej oczy. Toyotki, kurde, jakie fajne autko. Troszkę mam za krótkie siedzisko. No ale jak to będzie miłość, to się przecież wybacza. Podczas zakochania różne drobiazgi. Nieustannie cierpię na miłość do kudziców w Fordzitsu. Tak, tutaj jestem bliski zakochania. No nie mogę wysunąć tego fotela dalej. I bardzo ściska moją chudą dupkę, więc to jest samochód dla chudych dupek. Grubsze dupki tutaj będą miały naprawdę krytycznie. On mnie tu ściska dosłownie, no ale przez to jestem przytulony, czyli z wzajemnością po prostu. Z wzajemnością, Toyotko, się lubimy, bo mnie bardzo przytuliłaś. Tu jest spasowanie, to gdzie nie dotkniesz. Hyundai'u, padaj na kolana! Bardzo ładnie, estetycznie podświetlony ten samochód. Oczywiście te wszystkie lampki pozapalałem tutaj, żeby coś w ten wieczorek, ten miłosny wieczorek, coś było widać. O, i teraz sobie będziemy słuchać, czy to auto wyje, czy nie. Jedziemy sobie na autobandziurę. Doganiamy Teslę. Powiem wam, że jestem strasznie zszokowany, dlatego że w ogóle wycie silnika nie przewyższa tego, co jest w kudze. Uznawałem kugę za cicho, ale szumy wiatru! Jak to wszystko tu słychać? Jedziemy teraz 100 dosłownie. Ile tu mamy? 120. No to jedziemy sobie paczkę 20. Szumy są przepotworne. Jakby była wichura na zewnątrz. Sprawdźmy to. Urywa rękę przy 120, znaczy, że jest wichura. A, ja już wiem dlaczego. Wiecie, jak się otwiera szyberdach, nie? W takim aucie, co ma przynajmniej porządną zasłonkę do tego szyberdachu, to szumy w aucie robią się dużo większe. Tu mamy gołe szybsko przez cały dach. I dlatego ten efekt wyciszenia po prostu zanika w tym samochodzie i mamy pomalutku efekt kabrioletu. Tu jest tempomat. Jeden guziczek wcisnąłem, patrzcie, Toyotka moja kochana jedzie sama. Trzyma się pasa. Do linii mi dojeżdża. Czy to jest jakiś dwupoziom? Jest to jakiś guziczek. Asystent pasa włączyłem. I teraz Toyotka mi się trzyma na środku pasa. Pika mi tu bardzo cichutko, że przekroczyłem prędkość. A nie przekroczyłem oczywiście, bo jadę 120 według GPS-u. Nie, moment. Słuchajcie, to jest pierwszy samochód, w którym przekłamanie jest niemalże zerowe. Jadę 123 według GPS-a i 124 według Tacho Toyoty. O 1 km jest tylko przekłamanie. Nareszcie! Średnie spalanie, słuchajcie, tego samochodu, on nie robi długich dystansów, 4,7 litra. W sumie, słuchajcie, no robi się romantycznie. Deszczyk nam tutaj pada, puka nam w ten daszek. Wycieraczki włączają się w przewidywalnym miejscu, ale jak je zatrzymać? Aha, w dół, nie w górę. Ładnie zbierają tutaj te wycieraczynki. No więc naprawdę zrobiło mi się tu przytulnie, cieplutko. Oj, Toyotko! Powiem wam, że rzeczywiście wyciszenie może jest słabe, ulewa jest przepotworna w tym momencie. Niemniej jednak, jeśli jest taka
wichura, to powiem wam, że ten samochód przepięknie się zachowuje przy 120. Nic nie czuję wiatru, żeby tu się coś działo złego. Nawet nie mam potrzeby wyłączać przypomnienia o przekroczeniu prędkości, bo tu tak cichusieńko szemrze w tle. Przyjemna kierownica, nie za duża, nie za mała. Dziwne to jest, że ona ma takie coś, właśnie zauważyłem, tak se można nią dyndnąć podczas jazdy, jakby tam ktoś zapomniał wyjąć sprężynę, albo ktoś dla żartu ją zamontował. Przypomina mi to łóżko podczas romansu, które tak właśnie sobie dynda. Bardzo, bardzo fajnie jest w wybierach skrzyni biegów. Na początku aż zgubiałem, wymagałem instrukcji, jak tego używać. To się przesuwa w lewo i sobie wtedy pykamy klasycznie między trzema najważniejszymi pozycjami, czyli do tyłu, neutral, do przodu. Super. Cały panel klimatyzacji, zobaczcie, ma sobie tu guziczki. Lubię klikać dół, nie lubię w górę, bo to kosztuje mnie dużo więcej wysiłku, a ja jestem właśnie zrelaksowany, no ale umówmy się, nie ma tu niczego, co by mnie naprawdę wnerwiało, czyli na przykład, wiecie co, z Santa Fe, nie? Na przykład tutaj ten cały panel. Mogę sobie włączyć auto, mogę sobie auto wyłączyć. Tu mnie ostrzega, że niezbyt koncentruję się na drodze, pewnie jest jakaś wbudowana kamerka, ale też to tak cichusieńko po prostu pika. Jeździłem ostatni tydzień e-tronem, jak wiecie, z kanału. Powiem wam, że Bogu dzięki, klęknąłbym przed normalnymi lusterkami. Mamy wyświetlacz przezierny, pokazuje nam strzałeczki z nawigacji Google. Widzicie sobie, tak? Bardzo mnie w ogóle cieszy ta tylna lampka, którą sobie tu odpaliłem, bo ona na mnie świeci od tyłu, tak? Czyli mnie doświetla. Tu z przodu, tam z tyłu. Tu dotykasz tej skóry, ona jest i miękka, i twarda, jest przyjemna, jest solidna. Ale o tym będziemy jeszcze gadać więcej. Jak już się zrobi dzień, ten wyświetlacz jest w moją stronę skierowany, jest nie za duży, jest nie za mały. Ten samochód daje mi natychmiastowy feedback, jeśli chodzi o gaz, nawet wręcz za bardzo, tak? Bo natychmiast to CVT się tam rozpręża. Jak tu jest miło, aż mi się gęba cieszy. Mamy tu w ogóle to lusterko, co jest też w Hyundaiu, tak? Że mamy kamerę w ogóle. Gdybyśmy tu szaleli z bagażem i się załadowali po dach, a tu jest ABL i słuchajcie, wsiadasz, jest przestrzenne brzmienie. Zapraszam do posłuchania mojego utworu Potikana. Projekt nazywa się Ashen Loud. Dobre to uderzenie basu. Potikana! Nie powiem ile mam lat, ale w tym wieku pojawia się syndrom drugiej młodości. Właśnie chyba nastąpił. Oj Toyotko, niebezpiecznie się tu robi. Ja przy tobie mam ochotę nawet tańczyć. Dlaczego, powiedzcie mi, te różnice w tych samych markach audio, w różnych markach aut są tak różne, tak? JBL-a bym w Kijance nie kupił, w Toyocie bym wziął obowiązkowo. Bankorów na Fordzie bym w ogóle nie zamawiał, a w Audi obowiązkowo. Why? Jesteśmy w przepięknym Rapperswil. Wybierzemy się tutaj, pokażę wam fajny zameczek, kilka polskich akcentów. Lekuchenko. Coś mi tu skrzypi za mną. Cóż to takiego może tam być? To są w ogóle sportowe siedzenia. A, wiem co skrzypi. Tu jest taki plastik wsadzony i dociska skórę. I w momencie, kiedy się opierasz, to dociśnięcie lekko maleje i wydaje dźwięk. Do gniatania skóry plastikiem. Ma tu automatyczne parkowanie. O matko, jakie to jest autko zwrotne! No, zaszumiany obraz dosyć. W takim lepiej oświetlonym miejscu, nie? Jak mamy tu jakąś lampę, to w tej kamerze w nocy też całkiem dobrze widać. W ogóle bardzo fajna rzecz, słuchajcie, że od razu z buta, z automatu wrzucisz wsteczny, włącza się szeroki kąt. Proszę, można mieć podgląd z spodu samochodu. Czyli robimy coś takiego, że przejdziemy się kawałek do tyłu, a on mi zapisuje obraz, tak? Z kamery i auto się staje przezroczyste. I ja w tym momencie już wiem na przykład, czy nie przejechałem kota. Czy tu nie ma asystenta długich świateł? O, drive mode, jest! Co tu mamy na sporcie? Bez różnicy. Kierownica, jak się prowadzi, czy jest na sporcie, czyli pewnie będzie twardsza. Jest twardsza kierownica. Z opóźnieniem się to włączyło. Wygląd to rzecz gustu. Ten samochód wygląda jak wygląda.
Natomiast wiecie, że Toyoty potrafiły na przykład Priusy poprzedniej generacji, bo nowa generacja to już jest w ogóle kosmos. Piękny samochód. Moim skromnym zdaniem to tutaj też się zadziało całkiem sporo. Ten samochód jest dwukolorowy, może być jednokolorowy. Dla ludzi z jakąś fantazją, którzy sobie lubią oblepić samochód, w sensie obkleić gdzieś tam dodatkowo, no to jest olbrzymie pole do popisu dla ich kreatywności. Ja zaliczam się do ludzi kreatywnych, więc absolutnie mówię 3 razy na tak dla takich rozwiązań. Chciałem wam powiedzieć, że ten wyświetlacz działa błyskawicznie po prostu. Jestem w totalnym szoku. Jest przyjemny, jest taki miluśki tablet w ogóle. Jestem zachwycony tą responsywnością. Tu mamy mocne zakręty, jak się zachowujesz, nasza Toyotko. Wow! Przechyla się troszkę, ale... Wow! No ludzie, kochani! Właśnie dogoniłem Teslę! Bardzo fajnie się jeździ po zakrętach. Takie mamy światła. Mamy doświetlanie zakrętów. Cyk. Wychodzi na to, słuchajcie, że tu po prostu nie ma asystenta długich świateł. No jest na chama, włączasz długie. Jeśli nie ma, to nie ma. Po prostu uznaję, że nie ma. Telefon, słuchajcie, miałem gdzie położyć. Czemu się naładował? Tak, naładował mi się. I tego w ogóle ani razu nie dostałem komunikatu, że ten telefon się przegrzał. O, Honda Civic. Motko, jak mam na nią ochotę. Type R-kę to już w ogóle ostatnio widziałem taką przepiękną. Ja jestem chyba troszkę kochliwy jednak. Zawieszenie, słuchajcie, no już troszeczkę mogę powiedzieć, jest. Dramat się nie wydarzył, aczkolwiek na czymś takim to auto potrafi się nieźle bujnąć. Natomiast jeśli takich skrajnych sytuacji to zawieszenie nie doznaje, to masz wrażenie, że to jest raczej twarde, a nie miękkie zawieszenie i to jest fajne, bo dodaje właśnie sportowości temu samochodowi. No dobra, to zróbmy jeszcze ten podjazd, tak? I taki mamy tutaj manewr do wykonania. I sobie tu podjeżdżamy, słuchajcie, pod ten nasz podjazd. Postaram się tutaj za bardzo nie schamować i zobaczymy, czy skrzynia zgłupieje, czy nie zgłupieje. Ha! Zero zwłoki. ECVT pięknie. Masz nawet na takich ostrych podjazdach, gdzie zwykłe skrzynie potrafią kompletnie zgłupieć, jedziesz. Pięknie się samochód prowadzi. Mamma mia, Toyotko! No Toyotko, zobacz, nasz romans dopiero się zaczyna, a ja tutaj naprawdę zacieszam i jeszcze raz zacieszam. No gdzie nie spojrzeć, jest dobrze. A tu jest jakiś guziczek. Halo, kannst du bitte Fenster öffnen? Fahrerfenster wird geöffnet. To teraz zamknij, bo mi Co jeszcze potrafisz zrobić w tym samochodzie? Nie można przetworzyć komunikatu. Potrafi nie przetwarzać komunikatu. Włącz radio. Włączanie radia. Toyotko! Aha, tak w ogóle to auto już jest sprzedane dla waszej wiadomości. Właściciel się na nie zezłościł. Zezłościł się to dosyć słusznie, dlatego że niedużo, jak wiecie, jeździ. Auto było wiecznie wyładowane i już mu się odechciało, tak? Wzywania pomocy drogowej. No to jest domena tych hybryd niestety. To samo się dzieje w Kudze. Dłużej nie pojeździsz, już masz akumulator na limicie. Wybierzemy się jutro do Rapperswil. Przejdziemy się po pięknej starówce. Także widzimy się jutro. No to zobaczmy, co tu się dzieje. Z kopa nic nie ma. Można otworzyć z guziczka albo z kluczyczka. Szybko ta klapa się odsuwa i odsuwa się bardzo wysoko. Uważajcie na podziemnych parkingach. Rach, ciach, raz, dwa. W ogóle tu ma 2 kamery. To jest ciekawe. W samym bagażniku czeka nas niespodzianka tutejszego handlarza. Mamy taką skrzynkę śmieszną, w której są środki do czyszczenia, długopis i jakieś takie pierdołki. A z drugiej strony mamy przydatnik, apteczkę, karty parkingowe, uniwersalne kable, młoto, przecinak i latarka. Od Toyoty też dostajemy apteczkę i kamizelę i trójkąt. Pod podłogą to niewiele już się dzieje. Mamy zestaw naprawczy i troszkę plastiku. No więc ten bagażniczek wygląda tak. To nie jest jakoś strasznie dużo. Tak się prezentują saneczki. Jeśli chcecie je włożyć w ogóle do tego samochodu, to trzeba opuścić kanapę dzieloną 60×40. Wtedy tu wejdą. I na szerokość też wejdą. Waliza grande. Gdyby to się zamknęło, to będzie całkiem nieźle, bo ten bagażnik jest głęboki. Fajnie. Ciekawe, czy mi urwie rękę. Test Toyoty. O, leciutko mnie dotknęło i się odbiła klapa. No to takich waliz tu zmieścimy. Raz,
2, 3. Nie jest kurczę duży bagażnik, nie sprawia wrażenia, nie jest długi, ale zobaczcie jak to fajnie to wszystko się mieści. Normalnie w pionie wejdzie mi waliza. Czy wy to widzicie? Do tego bagażnika walizki wchodzą pionowo, przynajmniej kabinówki. Czyli tutaj wsadzimy 1, 2, 3, na spokojnie 4 kabinóweczki i do tego tu zostanie nam jeszcze przestrzeń na drobiazgi. Rama od dużego wózka z gondolą wchodzi tutaj bez problemu również. A w ogóle te klamki, z jakim to się hałasem otwiera. No to wózek z gondolką zupełnie na luzie. Oj, Toyotko! Drzwi w ogóle... No nie zamykają się jakoś fantastycznie. Trzeba, trzeba troszkę Toyotkę szmajchnąć. Już mam pewną obawę, jeśli chodzi oczywiście o... Wolno mi jedzie ten fotel. O ten temat. Mamy tu izofixy. Mamy tu zaślepki, które się gubi. No i zobaczmy, czy tu w ogóle wejdzie jakikolwiek fotelik. Przede wszystkim tylne drzwi otwierają się koszmarnie wąsko, więc przyznam szczerze, że boję się w ogóle ten fotelik tam wsadzać. Ten fotel w ogóle to ja muszę na maksa odsuwać do przodu. I zaraz się okaże, to tu będzie mógł usiąść. Dobra, to jest max. Słuchajcie, przesunięty fotel do przodu. To nadal miejsce jest malutko. No to zobaczmy teraz. Dzieciątko jedzie tyłem. Tylko jak te klamki walą. Jak ja się tego boję. Czy ja tu usiądę? Chętnie bym się jeszcze troszeczkę odsunął, ale to chyba już nie jest możliwe. Jest mi troszeczkę za blisko, powiedzmy. Dobra, teraz siedzę naprawdę wygodnie. I ten fotelik cały czas tutaj za mną jest. No tylko, o matko, on jest tutaj mocno dociśnięty. No i do tego coś mamy z jego funkcji. No nie jesteśmy w stanie go opuścić, ani nic tu zrobić, bo nawet nie chwycę, więc... Mniejsi ludzie mogą tutaj z tego korzystać. Ten fotelik się rozkłada na płasko, czyli ja muszę w ogóle ten fotel jeszcze na maksa odsunąć. No i dopiero można położyć dziecko, tak? On jest teraz rozłożony. No dziecko musi leżeć w aucie. No to zobaczmy, czy ja z leżącym dzieckiem pojadę. Matka jak tu wolno jedzie, jak zwykle. Dziecko śpi. Tatuś jedzie. Pojadę, ale czuję się jak w maluchu, troszeczkę tutaj wąsko i mam na tyle wysoko kolano, że już tłukę tutaj o konsolę kierownicy. Ciaśniutko. Gdybym jechał sam z dzieckiem, to bym je na fotelik dał tam. Tu ten fotel można wtedy odsunąć, tak, zupełnie. Fotelik się zmieści, drobniejsza osoba tu się zmieści i wcale nie trzeba pieścić. Tak wygląda to z normalnym fotelikiem. Dla dzieci, które sobie tu spuszczą nóżki, jeszcze będzie to ok, ale tu będą kopać, to się mocno zniszczy. Natomiast to jest fotel pode mnie i siedzę tam bardzo, bardzo wygodnie. I dwa takie większe dzieciaki spokojnie tu już pojadą. Mamy tu subwooferek JBL-ka, podobne rozwiązanie jak w Kudze, tylko że tam jest po prawej stronie i Bang & Olufsen. Natomiast po prawej strony mamy dojście do akumulatora. Nieszczęsne, bo jak nam się ten akumulator wyczerpie, to co wtedy? Jak otworzymy elektryczną klapę? Podejrzewam po prostu, że będzie taki sam trik jak w Kudze, czyli otwieramy maskę klasycznie, samochód z kluczyka, tak, awaryjnie i pod maską są zaznaczone miejsca, gdzie podpinamy klemy i odpalamy ze startera. Na pewno tak też tu musi być w jedynej opcji. No i nie ma niestety portu 12V w bagażniczku. Słabiutko, za to mamy uchwyty. No i co, nie ma przejścia do kabiny, przebitki. I tu dopiero w podłokietniku mamy port 12V. No i chyba też warto zaznaczyć, że tutaj mamy taką torbę na rzep. Tak to się wszystko wyrywa, podnosi. No to jest taki filcuś delikatny. Bardzo przyzwoity bagażnik jak na tak nieduży samochód. Naprawdę, luzik. Sami widzieliście. Mam wielką ochotę nagrać, jak te klamki głośno się zamykają. To jest taki efekt. Masz wrażenie, że ktoś ci kopnął w samochód i to mocno, albo walnął cię metalowym młotem. Posłuchajcie. Nie? Głośno. No nic, pierwsze moje wrażenie z wczoraj, pamiętacie? To była miłość od pierwszego wejrzenia, no i teraz zobaczmy, coś z tej miłości nam pozostało. Po obejrzeniu bagażniczka przyznam szczerze, że obiecująco to wygląda. Jako główny samochód rodzinny, no to z większymi dziećmi, nawet jeszcze, tak? Niemniej jednak, jak ktoś ma duże potrzeby bagażowe, to nie jest to auto dla takich ludzi, albo dla ludzi, którzy mają dwójkę małych dzieci. Z jednym, no to jeszcze jak cię mogę. Jak jesteście sobie parką, pomykacie sobie HRV-ką i wam się coś tam
urodzi, to jeszcze dacie radę. Pojedziemy sobie do Rapperswil przez Gold Coaster, dlatego że chcę zobaczyć, jak tutaj to auto żegluje na prądzie. Auto jest malutkie, jest zwrotne. No i teraz ujawnia nam się cała prawda o Toyotce. Co my tu mamy? Przyjrzymy się tobie, Toyotko, przyjrzymy. Powiem wam też, że bardzo fajnie jeździć różnymi autami po tych samych drogach. Jak kiedyś będziecie testować samochód dla siebie, to polecam pojechać po tych samych drogach, bo w ogóle nie skupiasz się na drodze, tylko na samochodzie. Toyotka zapamiętała, że ja się tu grzałem i uszanowała to. Cały czas mnie tutaj mile tuli. Kierownica również zapamiętała, że ma grzać. Lubię takie rzeczy, bardzo. Jak chcę se włączyć w zimie na stałe, to se włączam. Za dnia troszeczkę więcej nam się tutaj plastiku ujawnia. Takiego niezbyt estetycznego, jak na przykład tutaj. To jest takie, że to się i potłuści. Tutaj za to nie. Tu jest zupełnie inny plastik i szkoda, że to nie jest ten sam tutaj. Szczerze mówiąc, ten się bardziej błyszczy. Świeci się jak psu, zakochane oczy. Tu oczywiście piano black, tu kurz wchodzi. Tu mamy na przykład miękki plastik. Tu mamy miękki plastik. Boczki mamy miękkie, z tyłu mamy kompletnie twardy. Natomiast ten materiał mi się bardzo podoba. Taka alcantara, tak, z żółtą, prawdziwą nicią. Tu mam miękko na rączkę. Podoba mi się. Miło tu jest. No, kierownica. To jest taka toyotowska, że tak powiem, kierownica. I jest całkiem ok. Przede wszystkim jest nie za duża, co powoduje, że dobrze się tym autkiem sprytnie manewruje. Toyotka nadal nie wie, że tu jest już 50 od około kilku minut i mi przypomina, że jest 30. No ale to jest zmora wszystkich samochodów. I chcę się szybko włączyć. Proszę, proszę. No oczywiście, że się szybko włączę. Toyotko, lubimy się. Rusza jak elektryk. No, teraz już rozpoznała, że jest 60, a jest 50. No powiem wam, że wali mi słońce przez szyberdach prosto w głowę. Nienawidzę tego po prostu. Nigdy nie otwieram szyberdachu, jak nie muszę, a tutaj nie ma nawet tego, czym przymknąć. I nie tylko wali mi w głowę i latem będzie mnie grzać, tylko po prostu też oślepia mnie. Przydatne są dla mnie szyberdachy z przodu, gdzie sobie odsuwam i lecę dronem. Tak, startuję z auta, nawet nie wysiadam. No potwierdzam to, co powiedziałem wczoraj, że rzeczywiście słychać, po czym jedziemy. No i te wiatry tutaj, pewnie właśnie przez ten szyberdach, że tu nie jesteśmy niczym innym dodatkowo stłumieni, więc jest tu dosyć głośno w tym samochodzie. Toyotka również zapamiętała, że ostatnio jechałem sobie na sporcie, ale dzisiaj pojadę sobie na eko. Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym jest. Już zdążył mi dzisiaj zahamować w garażu, może troszeczkę na wyrost. No więc jak już gadamy o tej głośności, przy 50 km dozwolonych mamy takie 53 dB i jak się odpali silnik i jedziemy sobie prawilne 60, to już tu się robi takie 55, nawet 56 dB. No i co? Jedziemy sobie tym naszym Gold Coaster w kierunku przepięknego Rapperswil. No i co? Jedziemy tylko na prądzie. Tu mamy taki wskaźnik. EV nam się zapala. I teraz tak, jak troszeczkę głębiej i mocniej wcisnę ten gaz, rzeczywiście odpala się silnik i wtedy następuje ten taki odgłos. Natomiast jak operuję tak centymetr, dwa, nie więcej, puszczenie gazu to w ogóle jest z automatu przejście na prąd. To natychmiast się dzieje, fajne. I teraz delikatnie mu wciskam ten gaz i tu mamy taki wskaźnik, dotąd jest eko, nie? I jak się zmieścimy w tym eko, to nam się to EV utrzymuje. Bardzo czytelny wyświetlacz, słuchajcie. Słońce tu wali z każdej strony, z góry, z dołu, a jego kontrast, ta widoczność... Czyżby walnęli tu OLEDa albo QLEDa? Kierownica to jest gumoleum, fajne gumoleum, przyznam szczerze. Dobrze mi się trzyma rąk, nie mamy żadnych manetek do rekuperacji, mamy fizyczne guziki, dobrze to wszystko działa. Klik jest zupełnie cichy. Mięciutki, cichy klik. Idziemy sobie na tempomacie. Zapamiętał moje ustawienia z wczoraj z tempomatu, że ja sobie życzę, żeby on mnie trzymał na pasie, nie? Bo można ten lane assist po prostu wyłączyć sobie też tu z guziczka i wtedy on będzie od linii do linii odbijał. Robi nam się 80, to nam się tu już robi 59-60 dB. Jedziemy sobie po Gold Coaster z drugiej strony, czyli w stronę Rapperswil. Zobaczcie, tu się ciągną przepiękne winiarnie. Tu mamy piękne widoczki. O, jakie przepiękne kremowe Santa Fe. Tam już jest Rapperswil. Nawiewku, pokaż, co potrafisz. Patrzcie, obsługuję to pierwszy raz i znalazłem od razu, tak? Mimo że to nie jest oczywista jakby obsługa tego, bo nie ma tutaj plusa, minusa. Mogę sobie dać coś na dziuba. O, proszę, od razu znalazłem, gdzie tu się daje na dziuba. O, panie! Idź pan z tą wichurą! No, to tutaj, słuchajcie, w lato schłodzicie ten samochód błyskawicznie. Tyłu tam nie ma żadnych nawiewków, no ale kabina jest mała, nie? Samo to po prostu, jak się odbije o sufit, to już schłodzi wam kolkę w bagażniku. Bardzo fajnie, bardzo łatwo to znaleźć, bardzo szybko działa. No świetne w ogóle, opieram se tu rączkę, widzicie, nie? Do tych funkcji mogę dotrzeć. Tak wyglądają fotoradary w Szwajcarii, strzeżcie się ich. O, EX30.
dorwę je. Dojeżdżamy sobie, słuchajcie, do centrum Rapperswil i jak tu się jest w taką pogodę, trzeba, ale to po prostu trzeba pójść sobie na zamek. Zobaczycie dzisiaj kawałek tego zamku, a potem sobie pojedziemy i machniemy sobie wnętrze, schowki, telefony i inne pierdółki. Przed bocznym słońcem mnie tutaj nic nie chroni, ale pokażę wam, co mnie może przed bocznym słońcem chronić. 4,8 mi tu wyszło na Gold Küste. Tu już macie kawałek Rapperswil. Średniowieczne miasteczko, nietknięte oczywiście przez żadne zawieruchy. Pojedziemy sobie do samego centrum. Tam jest parking podziemny przy samym jeziorze. Tu mamy zjazd. Od razu wiemy, czy się zmieścimy, czy nie. 38 miejsc jest wolnych i tu jest nasza staróweczka. Dobry, dostaję tutaj feedback, czy komuś wjadę, czy komuś nie wjadę. W lustereczkach dobrze widzę. Tu nie widzę nic, bo są olbrzymie słupki C. Tak sobie pięknie zaparkowałem naszą urokliwą Toyotkę. No i teraz zwróćcie uwagę, wydaje się, nie, że sobie otworzysz tu bagażnik. No i sobie go otworzysz tylko. Raz wcisnąłem, otworzyło mi się auto, drugi raz wciskam, otwiera się bagażnik, nie? I łapiesz. Bo inaczej rozwalisz. To wybitna rzadkość w tym kraju, że musisz wklepać numery rejestracyjne samochodu przy płaceniu. Ale jest opcja Twinta. Skanujesz to i płacisz przez Twinta, czyli naszego blika. Tylko że to podziemny parking, tu nie ma zasięgu, więc szachmat! Tu jest dodatkowy QR code. Można go zeskanować, ale nadal nie ma zasięgu, więc nie mogę zapłacić za parking. Za parking nie udało mi się serio zapłacić. Albo gotówka, albo musiał mieć drugi telefon, wyświetlacz, sfotografować ten QR code i dopiero sfotografować wintem, zeskanować ten kod. Sakra. No i tu prosto z garażu podziemnego wychodzimy sobie na przystań. Stąd można popłynąć dookoła Jeziora Córskiego, zjeść, napić się, przyjemnie spędzić czas. My wybieramy się tam. Tu się czujesz jak nad jakimś morzem śródziemnomorskim. Tu mamy czasem spotkania męskiego klubu i zresztą nie tylko tu. Tu się dosłownie można przenieść w czasie. Jak w Bernie troszeczkę, nie? Tu już pomalutku wyłania nam się zamek z zaułków. No i tu zobaczcie zaraz, co ukaże się naszym oczom, czyli te przepiękne schody. No niech mi ktoś powie, że tu nie jest pięknie. A tutaj, moi drodzy rodacy, mamy bibliotekę Muzeum Polskiego. I tu właśnie mamy spotkania w ramach Katonu. Spotkania mężczyzn, którzy już zostali ojcami. W tym kościele taka ciekawostka. Nawet latem, kiedy dookoła panuje gwar, zamęt i pośpiech, tu jest zawsze cicho. Zobaczcie, z czego ten zamek jest zbudowany. Pewnie z kurzych jaj. Tutaj dookoła zamku chodzą sarenki. Tam ma posiadłość Federer. Tu jest taki długi spacerniak i przepiękny widok na wyspę Lützelau, a za nią wyspę Uffenau. Na Uffenau można popłynąć statkiem i zjeść. Tu jesteśmy już w kantonie St. Gallen, a tamtymi przełęczami jedziemy już do Graubünden, Davos i tak dalej. Średniowiecze po prostu. Jak sobie zejdziemy tymi schodkami na dół, to tam już możemy się kąpać. I tak leniwie sobie tutaj czas płynie. Tu mamy jeszcze pomnik, mocno okraszony polską historią. Muzeum Polski na zamku już niestety nie ma. Nie chcę mi się nawet tej historii opowiadać, bo jest bardzo smutna. No, tak to tu wygląda. Polecam również przechadzkę po tych tutejszych sklepikach. Rzadko można znaleźć cokolwiek made in China. A w tamtej dróżce, tak, to tu, nie tylko sklep, ale również palarnia cygar. Kupicie tu wykwintne cygara, wykwintne whisky. To co tygryskie lubię najbardziej. A tu sobie można oczywiście usiąść i wypalić. W takim miejscu zapalić cygarko, porozmawiać o życiu z kimś obcym w tych starych murach. No toż to żyć i nie umierać. No i z takim pięknym widokiem strzelasz sobie kawkę. Nastrajasz się na dzień pozytywnie. Zaraz wrócimy do Toyotki, a tu jest taki ciekawy polski akcent. I jeszcze jedna rzecz warta wspomnienia. W ogóle co do tego kraju, to dobrze. Jakie tu jest powietrze. O, przy windach był jeszcze jeden kot. No ciekawe, czy będę płacić mandat? No oczywiście. Zostawiliśmy tam Rapperswil i zamczysko. No i sobie zobaczymy, co to autko prezentuje nam tutaj w środku.
Tu mamy tą alkantarę, tu mamy tą alkantarę, tu mamy nawet nie twardy, tylko w miarę miękki plastik. Tu mamy dopiero twardo. Te fotele troszeczkę po tych 10 000 tu się już zrobiło coś takiego. Na moje oko to jest zbyt doskonałe, żeby to była skóra. Skóra wygląda troszeczkę inaczej. Dla mnie to jest ekoskóra, ale bardzo, bardzo przyjemna, jak już wam wczoraj powiedziałem. No i na bokach, na zakrętach to jest troszeczkę za miękkie. Tu nasz mandacik. Spacer po Rapperswil kosztował mnie 4 dyszki. No więc co tu mamy? Tu mamy to lusterko elektroniczne, tak? Mamy takie dosyć zwykłe, plastikowe, podświetlane LEDowo trzymajki na lusterka. To się nie wysuwa i w ogóle tu nic nie zasłania. Tu mamy fizyczne przyciski do włączania wszystkich lamp. Dach wygląda, jakby był obszyty materiałem. To jest taki jakby utwardzony filc. Bardzo to jest ciekawe i estetyczne, przyznam szczerze. Mamy regulowane pasy, mamy te sportowe siedzenia, ale mimo wszystko mamy podnoszony zagłówek. No, kierownica, tak jak mówiłem, fizyczne przyciski. Nic tu nie trzeszczy. Wszystko jest dobrze spasowane. Widać ewidentnie też, że to jest ekoskóra. Taki to jest materiał, jak widać. Bardzo przyjemny w dotyku. Manetki. One są solidne, słuchajcie. Są plastikowe, tak? Ale tutaj łatwo wszystkie funkcje zmieniać. Nie mam zastrzeżeń absolutnie żadnych do nich. Nawiewy tak wyglądają. Takie mercedesowskie, bym powiedział. Fajnie się obsługuje, tak? Nie trzeba dotykowych pokręteł z boku. Bardzo mądrze pomyślane. Tak wyglądają te fotele i przyznam, są naprawdę bardzo wygodne. Fotel pasażera nie ma żadnej regulacji odcinka lędźwiowego. Mamy tutaj takie przyjemne, bardzo łatwo brudzące się dywaniki. Na sezon zimowy nie polecam, polecam jakąś gumę. Tu wajcha do regulacji kierownicy. I ona nam się tutaj reguluje lekko i w bardzo dużym zakresie. Klamy się. Tak odstają jakby były niedomknięte, no ale to jest taki efekt wizualny. Natomiast zobaczcie, tutaj się to wszystko rysuje od samego skrobnięcia pazurem, jak to otwierasz. Tu bym dał lepszy plastik. No z tyłu już nie jest tak pięknie, zwłaszcza, że ja sam za sobą, zobaczcie. No usiądę sam ze sobą, nie, ale nie jestem sam ze sobą. Fotel gdzieś z tyle się odsuwa, powiedzmy, jak ja wysiądę. No więc tego miejsca mam tu tyle, na kolana jest ok, natomiast nie jest ok, słuchajcie, na łydę. Jak tu odbijam się łydą. Boli mnie łyda, tu jest twardo. Mechacie się to strasznie, ten materiał tutaj. Przecież tu nikt nie jeździ, a to jest strasznie zmechacone. Na buciory mam dużo miejsca. No i mam tu tylko USB-C. Nic więcej nie trzeba mówić. Za to mam tutaj, widzicie, uchwyt na kubełko, działający przycisk do opuszczania szyb, bo te z przodu niestety nie opuszczają tylnych szyb. Coś jest nie tak w tym modelu. No dobra, jeśli chodzi o telefony, kładziemy sobie tutaj duży telefon na indukcji, mały telefon na indukcji. To jest gumowane, w ogóle się nie ślizga po tym telefon. Pewnie go trzyma, super. Do tego można tu coś jeszcze z boku położyć. W drzwiach wsadzimy sobie mały telefon, duży telefon też sobie tu wsadzimy. I to nawet z pokrowcem. To jest w ogóle filcowane w środku, zobaczcie. Więc wrzucasz sobie tu telefon i jedziesz. W zasadzie już nie muszę nic więcej patrzeć, tak? No chyba, że potrzebujesz gdzieś telefon umieścić, zaraz do tego przejdziemy. Pasażer, gdzieś nawet kierowca. Zobaczcie, te półeczki. No genialne po prostu. Tam jest takie coś a la guma. No raczej coś będzie tu latać. Pasażer ma to samo. Proste, skuteczne, sprawdzone i również filcowane. Dużo nam się, słuchajcie, zmieści w drzwiach. To jest półlitrowy termos. Tam to już filców nie ma. Dotąd jest głęboki ten schowek. Półlitrowa buteleczka. I patrzcie, highlight. Jak to zwykle w małych autach bywa, można przewieźć 1,5 litrową butelkę. Włazi bez problemu. W sumie trzeba otworzyć drzwi, żeby ją wyjąć. To takie może nie do końca szczęśliwe rozwiązanie. A u kierowcy? U kierowcy ten problem jest już mniejszy, bo tu jest takie wyżłobienie i może ją włożyć i wyjąć. No może nie totalnie na luzie, ale wchodzi. Nosisz okularki, zmieści się tutaj całkiem spory pokrowiec, nawet 2. W schowku mamy przewidywalną i jasno określoną przestrzeń na 16,5 cm na dole długa. Do tego półlitrowy termosik sobie tu wejdzie, półlitrowa flaszeczka sobie wejdzie, natomiast jak tu ją kładłem, no to już troszeczkę mi przeszkadzała jednak w dojściu do biegów, no ale mogę sobie ją położyć troszkę do przodu, już mi nie przeszkadza. Fajnie to wszystko jest pomyślane, słuchajcie, tu mam dostęp do fizycznych guzików, podłokietnik, to jest coś takiego. Hyundai, ucz się, miękki nawet z boku, wygodnie mi się tu, bardzo, bardzo wygodnie siedzi. Mam to wszystko na odpowiedniej wysokości i tu
i tu. Do tego mamy tu dodatkową przestrzeń, zobaczcie, tak? I tu całkiem sporo wchodzi. No i tu mamy 12V, brakujące w bagażniku i jeszcze USB-C i USB-C. Tu mamy wszystko fizyczne guziki, to już wspomniane, świetnie się to obsługuje, góra-dół, tak? Mamy tu taką dosyć ukrytą pamięć fotela, nie? I prawie nie widać. No, ciasno to tu jest, niestety. No i teraz zobaczmy, co z tyłu nas tu czeka. Telefon. No w tą stronę telefonu szkoda. Czemu? Czemu? Nie włożymy. Włożymy go tylko tak. To jest duży. Mały też nie. 3 cm dłuższe i by obydwa telefony weszły. No ale nie zrobili tego. Tam na dole już nic nie ma. Termosik półlitrowy. Flaszunia półlitrowa. Wszelkiego rodzaju kawki. No nie mam gdzie tego telefonu położyć, żeby on mi nie dyndał, tak? Podłokietnika to tu w ogóle nie ma. Ewentualnie, słuchajcie, można tutaj umieścić jakieś akcesorium. No właśnie, na przykład coś takiego, nie? No jak już nam się tutaj mieści akcesorium na tablet, pod warunkiem, że kierowca będzie tak miły i podwyższy zagłówek, jak go troszkę obniżymy, no to tu już się robi krytycznie z miejscem. No ale jest taka opcja, tak? No to jak już mamy na tablet miejsce, no to te końcówki są wymienne. Można mieć również MagSafe'a na telefon. Ach, ta winnica. Muszę tutaj kupić wino. Ciekawe jak smakuje. Zagłóweczki. Fajna jest ta ekoskóra. Naprawdę. Dotykasz jej i czujesz, że to jest porządny materiał. Czy mógłbym tu jechać dłużej? Sam za sobą. Słuchajcie, to jest miękkie, tak? Mógłbym sobie tu nogi oprzeć? Mógłbym. Moment. Patrzcie, co tu się dzieje. Fotel kierowcy nie ma kieszeni, a fotel pasażera ma. Why? Patrzcie, jak to fajnie trzyma telefony. No nie spotkałem się jeszcze z takim asymetryzmem, ale zwróćcie uwagę, że to jest cały czas, mimo tych plastików tutaj, cały czas całkiem przyjemne wnętrze. No i mimo tej spadającej dupki Toyotki, ja tu mam 1,82 m i wystarczająco miejsca nad głową. Do tego są takie haczyki. Możesz sobie na nich powiesić na przykład upolowaną kaczkę. Tak wygląda kokpit. To jest wszystko przemyślane, jest ergonomiczne, jest łatwe w obsłudze. Brawo Toyota! Czepnąć się można co najwyżej ISOFIX-ów, ale tylko tego, że... No wiecie, co ja o tym myślę. Natomiast w miarę łatwo to włożyć i wyłożyć. Lampesie tylni pasażerowie również tu mają. LEDóweczkę, ładnie to oświetla kabinę i troszeczkę daje też światła do przodu. Nie ma w ogóle uchwytów na rączki. Natomiast jak tu się pukniesz główką w razie co, to sobie wielkiej krzywdy nie zrobisz, bo to się fajnie ugina i amortyzuje. No ale jak to pikowana czy tam nie pikowana skóra, zobaczcie, nie? Znany temat. Teraz przy wysiadaniu jeszcze zauważyłem, że to by wam coś kiedyś waliło w samochodzie. No to tutaj jakiś kawałek filca by się przydał. A tak, to Toyotko, no przeprzyjemne masz wnętrze. 8/10 w tej klasie cenowej. Gdzieś coś musi zawsze się nie dopaśnąć. No także wracając do telefonów, zobaczcie, te kratki uniemożliwiają wpięcie czegoś takiego, tak? To jest w ogóle niemożliwe, to nie wejdzie. Uniemożliwiają wpięcie czegoś takiego. Co nam zostaje? No nasza super łapka, można by ją może tam przykleić, tak? Troszeczkę sobie tu wyprofilować i mamy uchwyt na MagSafe'a. No to powiedzmy, to jest chyba jedyne rozwiązanie tutaj, powiem szczerze. No chyba, żeby puścić jeszcze ewentualnie węża, ale ta szyba jest tak daleko, że nawet ten wąż już, słuchajcie, no to jest ekstremalnie daleko. To tu z tej strony jest oczywiście bliżej do tej szyby, tak? Więc tutaj byśmy to umieścili. No ale tu naprawdę jest ciężko z telefonem. No ale z drugiej strony bardzo dobrze działa Apple CarPlay bezprzewodowy, bo sprawdziłem już, więc no nie wiem, no jakoś bardzo awaryjnie. No położysz nie położysz, on się tu zsunie. Znaczy chcą, żebyś trzymał telefon w ręku, tak? W Toyociarze, tu za tym wyświetlaczem też płasko nie jest, tak? Więc nic nie przyczepisz tego typu właśnie, jak taka lepna łapka i nie wygniesz tego. Będziesz musiał brać telefon do ręki. Oczywiście na parkingu. Mamy tu takie koła, 19-calowe fele, które przyznam szczerze w ogóle nie wyglądają na 19-calowe, wydają mi się mniejsze. 225 i mamy 50, kawał opony i do tego opona ładnie wystaje poza felę, więc nie powinna być porysowana, a jednak tu się komuś zdarzyło. Nie mnie. Powiem wam, że jak tylko wsiadam do tego auta, to po prostu aż zacieszam. Tak nim się fajnie, leciutko, przyjemnie jeździ. A to już jest niebezpieczne, bo to już nie jest zakochanie. To już jest
Miłość! To będzie tragiczna miłość, jak to auto za parę dni oddam. Co mnie w tym aucie wkurza? Jest za głośno, wkurza mnie to, że przynajmniej nie wiem, gdzie wyłączyć pikanie o prędkości. Mimo, że jest ciche, no to jednak wkurza. Uważam, że auto przekłamuje palanie. Ja tu dotankowałem raptem 20 litrów, on mi nagle pokazuje 560 km. No nie! Szybko mi ten zasięg początkowy zszedł tutaj. Uważam, że trzeba by tu porządnie przyjrzeć się komuś, kto robi bardzo takie detaliczne testy spalania tego auta w naszych czasach, które nas, że tak powiem, nawiedziły wręcz, gdzie każdy litr benzyny, ropy będzie bardzo drogi, bo już jest drogi. Czy wyje? Wyje, ale już mniej wyje. No ale na pewno nie jest to samochód, którym nie odczujesz, że tu jest CVT, nie? W Kudze zapomnisz o tym, że tam jest CVT, naprawdę nie pałujesz. Natomiast tutaj ona ci nie da o sobie zapomnieć. Ta skrzynia. Troszkę za ciasny jest z tyłu, no ale to w zależności od potrzeb. Nie lubię tego szkła tutaj, bo go nie można zasłonić. Nie brakuje zaskoczeń, typu właśnie, że za fotelem kierowcy nie ma kieszeni. Ale wiecie co, ta lista tych rzeczy, które mi tutaj się nie podobają, jest króciutka, naprawdę. No nie traktuję tego auta jako auto główne rodzinne, więc nie będę go krytykować za to, że tu jest mniej przestrzeni. Bagażnik za to ma pokaźny, właśnie do takiej parki jakiejś, albo auto dodatkowe na co dzień, dowóz do przedszkola dzieciaków. Spoko, dobrze wykonane, przyjemnie się prowadzi, żwawy samochód, fajne te materiały, wszystko troszeczkę udawane, ale udawane dużo lepiej niż na przykład w Fordzitsu już wspomnianym. Taki pozytywny ten samochodzik, te kolorki, tutaj ta nić przeszyta, tak? W ogóle, że to jest ta alkantarka. No ja strasznie się z nim polubiłem. Wiecie, no zakochałem się po prostu. Się będę musiał odkochać. Świetne audio, świetna skrzynia biegów, no słynące raczej z bezawaryjności auto. Do tego jak jeszcze dostaniemy jakąś tam gwarancję 4-5 lat, to w ogóle mamy spokój. No raczej nie słyszę historii, że Toyota stoi nienaprawiona z jakiegoś tam powodu, bo nie wiedzą jak ją naprawić. Takich historii się o Toyotach nie słyszy. Chyba że wy znacie, to dajcie znać. Natomiast podobnie jak Hyundai, nie? Tam słyszysz coś, że tak jak w Skodzie DSG coś tam, że klapa się zamyka, nie zamyka, że tutaj wszystko wariuje, że jest choinka, nie wiesz czy autem odjedziesz, bo hybryda się, nie wiem, nagle jest total problem. No nie ma takich problemów tutaj, no wypuszczają te auta i one jeżdżą po prostu. No są może mniej fancy, nie ma tu masażów w fotelach, ale powiem wam, wolę, żeby auto jeździło. Można to lubić. Przy 120 68, przy 60 same szumy bez silnika 57 dB. Co się można przyczepić jeszcze tutaj do tego samochodu, to to, że średnio gdzieś tu się da umieścić telefon, tak? Czyli na przykład jak, nie wiem, jesteś uberowcem, lubisz sobie mieć telefon w kontakcie, tak, że cały czas tam na apce klikasz, no to tu się będziesz musiał nagłówkować. Te klameczki jeszcze bym powiedział, jak miałbym się już coś do czegoś przyczepić, no to tak im dłużej tym autem jeżdżę, tym częściej coś tu się dziwnego dzieje. Niemniej jednak zwróćcie uwagę na to, że one owszem odskakują automatycznie, ale w krytycznym momencie możesz sam to wyciągnąć i to już jest zwykła klamka, nie jest elektroniczna, więc one tylko odskakują elektronicznie, więc to są bezpieczne wysuwane klamki. Da się. To też widać, nie? Że tutaj więcej kilometrów nie będzie służyć temu siedzisku, no ale te więcej kilometrów zrobi już kto inny. Autko zmienia właściciela, bo go wkurzyło. Wkurzyło go tym, że się akumulator rozładowuje jak auto stoi. I to permanentnie, i to ciągle, i to zawsze trzeba tym autem jeździć. Toyotka, jak jest niekochana i jak nią nie jeździsz, usycha. Ach, polubiłem tą Toyotkę bardzo, bardzo, bardzo. Tak bardzo, że aż ułożyłem dla ciebie, kochana Toyotko, wierszyk. Toyotko, Toyotko, moja śliczna cnotko, masz piękniutki kolorek, nie jeden miły spędziłem z tobą wieczorek. Zakochałem się w tobie po same uszy, jednak do innych autek muszę wyruszyć. Nowy właściciel już gdzieś tam na ciebie czeka, a ja tymczasem uciekam.